Wracamy z Nusa Penida. Tym razem czeka nas jazda po Bali z bazą w Ubud, gdzie jest co robić. Zobaczymy piękne wodospady, pola ryżowe, wschód słońca w kraterze wulkanu oraz szalone lokalne tańce ludowe. Na koniec, w ramach rozrywki, polatamy trochę bardziej ekstremalnie. Zapraszam na drugą część naszej balijskiej objazdówki. Zaczynamy chwilowym epizodem w mieście o dostojnej nazwie Kuta i plaży o tej samej nazwie. Jest ogromna i w pełni piaszczysta. Można na niej surfować, ale trzeba też uważać, gdzie się pływa, bo prądy są silniejsze niż to się może wydawać i można dostać reprymendę od ratownika. Poza tym jest tu sporo knajpek i innych fajnych lokali, ale ciężko o 5 minut bez interakcji z jakimś lokalnym handlarzem albo usługodawcą. Południe Bali to region znany z plaż, klubów i ulic tętniących życiem. Można tu kupić dosłownie wszystko, od tanich podróbek przez rękodzieła, aż po oryginalne markowe produkty, ale nie mamy już na to czasu, bo lecimy na północ. Żegnamy ziomeczków, którzy wracają do Wrocka, a my lecimy grabem do wspomnianego wcześniej Ubud. Nie możemy się doczekać, bo północna część wyspy oferuje dużo fajnej naturki i krajobrazów. Udało nam się trafić bardzo fajny hotel z niezłym widokiem z okna i dobrym śniadankiem w przystępnej cenie. Polecamy Ulun Ubud Resort. Po śniadaniu i kawce pod hotelem czeka już na nas skuter. Oczywiście Yamaha N-Max. Mamy dziś w planie 2 główne punkty. Świątynię Ulun Danu Beratan oraz wodospady Sekumpul. Jeśli macie taką możliwość, poproście wypożyczalnię o uchwyt na telefon. Cały dzień musiałem patrzeć w trzęsącą się mapę trzymaną przez Magdę. Generalnie nie polecam. Chyba że ktoś ma 4 ręce jak Goro z Mortal Kombat. Wtedy spoko. Oto Petramini, czyli taka stacja benzynowa dla skuterów. Cena za litr waha się od 3 do 4 zł. Zalaliśmy na maksa, żegnamy ziomka i lecimy dalej. Świątynia Ulun Danu położona jest na jeziorze Beratan w wulkanicznych górach Bedugul. Dedykowana jest balijskiej bogini wody Dewi Danu. To jedno z najbardziej fotogenicznych miejsc na wyspie, które łączy wyjątkową duchowość z pięknem natury. Tego futrzaka to Luwak, słynny balijski shop. Dlaczego słynny? Bo bierze udział w dość nietypowym procesie produkcji kawy. Can I have one Luwak cafe? Thank you. Jakbym pił normalną kawę. No normalnie smakuje, nie? Luwak zjada ziarna, potem trawi i wydala je. Potem ktoś to zbiera i podobno smak takiej kawy jest wyjątkowy, mimo tego co przeszła zanim trafiła do filiżanki. Pijemy kawę codziennie, ale nie poczuliśmy niczego specjalnego, więc albo wypiliśmy po części strawioną kupę bez gratyfikacji, albo dostaliśmy zwykłą kawę. W sumie to nigdy się nie dowiemy jak naprawdę było. Jeszcze tylko fotka przy bramie i jedziemy dalej. Balijskie bramy dzięki swojej symbolice i instagramowej fotogeniczności stały się symbolem wyspy i przyciągają setki tysięcy turystów rocznie. Co ciekawe, 3 km od świątyni znajduje się kolejna mega znana brama – Handara Gate. Ludzie ustawiają się w długich kolejkach, żeby zrobić zdjęcia w tym mega malowniczym miejscu. My nie mamy 2 godzin, więc lecimy dalej do dżungli.
Niedaleko celu zatrzymują nas młode ziomeczki oferujące przewodnictwo za drobną opłatą. Samo wejście na wodospady kosztuje jakieś 5 zł za osobę, ale gorąco ich polecam, bo nie dość, że zawiozą was pod samo wejście stromym zjazdem, oprowadzą po najlepszych miejscówkach, zrobią wam super fotki i filmiki, to jeszcze opowiedzą sporo fajnych ciekawostek o okolicy i samej Bali. This is tree cacao. Cocoa tree. Yeah, cacao tree. Oh, make it a chocolate. It's a robusta. Robusta? Medium fruit I like. and Balinese coffee have small fruit. Mhm. And open. Yeah. You drank in the sun. Coffee have a black color. You make it a coffee. Very cool. Ooh, like ice. Yeah, this is the local people in here. Drink this. Pump water in the bottom. Go up in the local house. Fresh water. In the temple in here. Okay. Every day, Hindu religion pray 3 times. Right. Afternoon, morning, sorry, afternoon, evening. Okay. Okay. In my family in Bali, in house, have a 1 medium temple and 1 small temple. Really? This is a, yeah, So every guy in the house have little Yeah. temple. have a medium temple and this is a mini temple. Here, go down 350 steps. Oh You my okay? god. Yes. And Oh, totally no. We are ready for go it. up 700. Slowly step. Because Oh, yeah. very small. 350 schodów? Co to dla nas? Jest trochę stromo, ale daliśmy radę. Maracuja, where you from? Polonia, Polandia. Polandia. Maracuja, drink Maracuja. Marakuja. Cool. Ini banget ini maracuja. I take a banana, alright? W drodze na drugi wodospad trafiamy na budkę z owocami. Ceny są śmieszne. Za 2 marakuje i worek bananów daliśmy niecałe 3 zł. Okay, brother. Okay, finish all the here. best. See you soon in the television. Hello, hello, Polandia. I'm from Bali. Hey, see you later, guys. Fajne chłopaczki. Polubiliśmy ich. Z Dimem, czyli narratorem, trzymam kontakt do dziś. To lubię w podróżach. Trochę mniej lubię długie powroty skuterem. Talerz owoców morza zrekompensował nam bolące tyłki. Następnego ranka czeka nas zwiedzanie tarasów ryżowych, a potem jazda kładami. To była ta piękniejsza strona tarasów Tegalalang, a to ich komercyjna część.
Tarasy są piękne i ogromne. Każdego roku zarabiają krocie na robieniu zdjęć instagramerom. Drugim razem wybralibyśmy te bardziej kameralne gdzieś na prowincji. Tymczasem jesteśmy już na kładach Ubud ATV. W pakiecie transport z hotelu i z powrotem. Kalosze, kaski, szkolenie, przekąski i 30 minut jazdy kładem po ciekawie ogarniętych trasach. No to jazda! Kłady sztos. Prędkości nie były zawrotne, ale trasa pierwsza klasa. W drodze do hotelu zagadaliśmy kierowcę o te wszystkie ozdoby widoczne przy ulicy. Z dumą i wiarą w oczach opowiedział o balijskich obrządkach. Te małe ołtarzyki przy każdym praktycznie domu potwierdzają to, co mówił Dimdim. Z szacunkiem czekamy, aż pani złoży kanang sari. Mały, ręcznie robiony koszyczek, wypełniony różnorodnymi elementami i kadzidełkiem. Te małe ofiary, składane przed domem, mają na celu przyciągnięcie dobrych duchów i odganianie złych, zapewniając domownikom pomyślność, zdrowie i ochronę przed negatywnymi wpływami. Na nasz pobyt przypadają święta Galungan. To jedno z najważniejszych lokalnych świąt. Celebracja zwycięstwa dobra nad złem, symbolizująca powrót boskich przodków do świata ludzi. W czasie Galungan na Bali dekorowane są ulice i domy. W ramach obchodów dzieci biorą udział w procesjach ogo-ogo, czyli przenoszeniu dużych kukieł ręcznie wykonanych, które symbolizują złe duchy lub demony. Po procesji kukły są spalane, co symbolizuje oczyszczenie i eliminację złych duchów przed rozpoczęciem nowego roku balijskiego. To już Pałac Królewski w Ubud, gdzie codziennie odbywają się tańce ludowe. Często związane z balijską mitologią, religią i historią królewską. Zresztą, zobaczcie sami. Zaczyna się. Co tu się wydarzyło? Oni tańczyli nawet oczami. Niesamowity spektakl. Choć muza trochę ryje beret, to brawo za arytmiczną synchronizację. Ostatnią wycieczką, którą udało nam się ogarnąć w okolicach Ubud, był wjazd jeepem na wulkan Batur, gdzie zobaczymy wschód słońca i skutki erupcji z 1963 roku. Takie wycieczki dobrze kupować u lokalnych ziomków mających budki w mieście, ewentualnie na Get Your Guide, ale tam się nie potargujecie. A Indonezyjczycy mają negocjacje we krwi, podobnie jak Polacy. Kamera nie oddaje, jak piękny był to widok. Warto było wstać o 4:00. Ale to nie koniec wycieczki. Kierując się w stronę pola lawy, mijamy niesamowite wulkaniczne krajobrazy. A jazda na pace jeepa jest frajdą samą w sobie. Na 100% powtórzyłbym tego tripa. Spoglądając na te małe drzewka, dochodzi do mnie, ile czasu musiało upłynąć, żeby życie wróciło na tą ziemię. Z lotu ptaka dokładnie widać skalę zniszczeń. W wyniku wybuchu wulkanu Batur zginęło 28 osób. Setki domów uległo zniszczeniu. W tym samym roku, znajdujący się kilkanaście kilometrów na wschód, wulkan Agung wybuchł z ogromną siłą, zabierając ze sobą 1100 osób i ponad 80 000 domów. Erupcja spaliła i zniszczyła ogromne obszary wokół wulkanu, w tym drogi, mosty, pola uprawne i całe wioski. Była jednym z najbardziej katastrofalnych kataklizmów w historii wulkanicznej regionu i miała długotrwałe konsekwencje dla lokalnej społeczności i gospodarki. Wracamy już do miasta. Fanom żeberek polecam warung Noti Nuri.
Na Bali drogi są węższe niż w Europie, ale praktycznie wszyscy jeżdżą dużymi samochodami. Idziemy do centrum na targ, żeby ogarnąć jakieś pamiątki. Przedostatni nocleg zaplanowaliśmy w Padang Bai, miejscu, które jest rajem dla każdego miłośnika podwodnego świata, od tych, którzy szukają kolorowych raf, po tych, którzy chcą odkrywać głębiny i spotkać największe oceaniczne stworzenia. Widać to na każdym kroku. Na plaży cumują dziesiątki łódek do snorkelingu. Działa tu wiele renomowanych szkół nurkowych, oferujących kursy i wycieczki, zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych nurków. Dla bardziej zaawansowanych organizowane są wyprawy w okolice Nusa Penida, gdzie można podziwiać manty, mola mola i rekiny. Plaża Blue Lagoon wydała mi się idealnym miejscem, by po raz pierwszy spróbować swoich sił w snorkelingu. Było to ciekawe doświadczenie. Mam parę przemyśleń na ten temat. Następnym razem pływałbym dalej od brzegu, gdzie nie można uderzyć kolanem w skałkę po tym, jak znosi cię fala. Nie grozi ci wtedy napicie się mega słonej wody przez rurkę, nie do tego ona służy. W sumie to najlepiej być poza tymi skałkami, gdzie nie ma żadnych fal i można sobie spokojnie obserwować rafę i rybki, czyli tam, gdzie ta łódka zwana Yukungiem. Ale to już będzie musiało poczekać do następnego turnusu. Na pewno spróbuję raz jeszcze, ale tym razem z pomocą lokalsa, który pokaże najbardziej kozackie miejsca i zabierze nas tam łódką. Ostatni dzień spędziliśmy w Nusa Dua, prawdziwej stolicy sportów wodnych. Jeżeli tylko istnieje jakiś watersport, to tutaj możesz go uprawiać. Co ciekawe, pakiet takich przejażdżek ze zniżką załatwił nam ten sam koleś, który organizuje wjazdy jeepem i inne wycieczki w okolicy Ubud. Okazało się, że jego brat działa na tym terenie. To już koniec naszej eskapady. Mega nam się podobało i na pewno tam wrócimy. Choć wyspa jest stosunkowo mała, 2 tygodnie to zdecydowanie zbyt krótko, żeby się nią nacieszyć. Koniec końców zrobiliśmy jakąś połowę zaplanowanych rzeczy. 2 razy więcej miejsc polecili nam napotkani ludzie. Na pewno bardzo gorąco polecam Bali. To wspaniałe miejsce pełne wspaniałych ludzi i pięknych krajobrazów. Miejsce, które rządzi się swoimi prawami i zaskakuje na każdym kroku. To już ostatnia wieczerza. Miłym akcentem było odpalenie karaoke. Na nieszczęście wszystkich w koło ziomek odpalił piosenkę z Titanica. Dajcie znać w komentarzu albo w wiadomości na Facebooku lub Instagramie, jeśli chcecie odsłuchać mój wykon. Wyślę na priv, bo YouTube mógłby to zablokować. Najważniejsze, że było zabawnie. Tymczasem dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnych odcinkach. Siema!